Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, ale ta inflacja w Polsce mocno spada. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Szok, ale ta inflacja w Polsce mocno spada. Drodzy Państwo, dla naszego krajowego podwórka, dla polskiej gospodarki, dla każdego z nas. Najważniejsze była ta publikacja o majowej wstępnej inflacji, która okazała się być niższa niż zakładały prognozy i jednoznacznie pokazuje, że tendencja dezinflacyjna jest faktem i dezinflacja w Polsce postępuje mocniej niż zakładał konsensus ekonomistów i można już bardzo śmiało twierdzić, bo mamy dane za maj, za kwiecień i za marzec, czyli mamy 3 punkty, które wyznaczają tendencję, że trend jest niezwykle korzystny i można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że już w trzecim kwartale inflacja spadnie do poziomów jednocyfrowych, a to uruchomi kolejne następstwa, ponieważ inflacja będzie w takiej sytuacji sprawiała, że otworzą się różne możliwości w polityce monetarnej, o czym będzie za chwilę, a już Bloomberg teraz nam sygnalizuje, że według niego we wrześniu to będzie ten miesiąc, kiedy inflacja w Polsce stanie się jednocyfrowa, kontrybucja konsumpcji do PKB będzie niezwykle korzystna i znowu będziemy świadkami ożywienia gospodarczego wspomaganego tym, że realna konsumpcja będzie dodatnia. Warto być tego świadomym, że inflacja jest teraz, zachowuje się lepiej niż zakładały prognozy, czyli spada mocniej, a to jest bardzo dobra informacja. Jak widzimy, skład to jest ten czynnik związany z energetyką jest teraz najmocniejszym, który spycha inflację w Polsce w dół i jest to bardzo tożsame z tym wszystkim, co się na całym świecie dzieje, więc zjawiska inflacyjne w Polsce zachowują się tak samo tożsamo z tym, co się dzieje na zachodzie, u naszych południowych sąsiadów, czy też w Stanach Zjednoczonych. No i te dane, które dzisiaj poznaliśmy, będą nam także sygnalizowały, że odwrócił się trend na inflacji bazowej i że wkrótce okaże się, że inflacja bazowa także i to wyraźnie zaczyna spadać, plus te zjawiska będą kontynuowane, ponieważ jest jeden ważny czynnik, który może wkrótce doprowadzić do jeszcze silniejszego spadku inflacji, ale to leży już po stronie rządu i zobaczymy, czy taka niespodzianka się pojawi. A spodziewam się, że we wrześniu się pojawi taka niespodzianka, która jeszcze dynamiczniej sprawi, że tąpnięcie polskiej inflacji będzie odczuwalne, więc moim zdaniem jest ogromnie prawdopodobne, że będziemy wkrótce świadkami obniżek stóp procentowych, o czym będzie za chwilę. I co jest także istotne, inflacja w Polsce zachowuje się lepiej niż chce projekcja Narodowego Banku Polskiego o inflacji za marzec, więc ta trajektoria inflacyjna sygnalizuje, że działania Narodowego Banku Polskiego były niezwykle skuteczne. Te podwyżki stóp procentowych, które się zatrzymały na tym poziomie, a nie poszły w górę tak jak chciały 3 osoby z Rady Polityki Pieniężnej, które sygnalizowały, żeby dalej podnoszone były stopy procentowe, to, że Narodowy Bank Polski zatrzymał się z podwyżkami, sygnalizuje, że to właśnie ta polityka, to nastawienie było korzystne, a nie podwyższanie jeszcze bardziej w kosmos do poziomów dwucyfrowych stóp procentowych, ponieważ inflacja w Polsce ma charakter zewnętrzny, importowany, a nie popytowy, tak jak ci 3 członkowie Rady Polityki Pieniężnej zakładali, dlatego też te projekcje okazały się fałszywe i gdyby doprowadzić rzeczywiście do podwyżek stóp procentowych, tak jak te 3 osoby chciały, to w takiej sytuacji doszłoby w Polsce do mocnej recesji, silnego spowolnienia i generalnie do tworzenia się oaz biedy i rozlewania się biedy w Polsce w szerokiej skali, więc cieszmy się, że stopy procentowe nie poszły w górę tak bardzo, jak wcześniej niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej zakładali. Co jest bardzo ważne, dzisiaj poznaliśmy także kolejną weryfikację danych o PKB. Były one bardzo tożsame z tym, co było w czasie pierwszego odczytu
i największą kontrybucją pozytywną, największa pozytywna kontrybucja płynęła z eksportu oraz z inwestycji. No i to, co się teraz dzieje na inflacji, że ta inflacja w Polsce mocno spada, implikuje konsekwencje. Już teraz Wall Street i inwestorzy z Citi, widząc te dane makroekonomiczne, które się pojawiły, obstawiają własnymi pieniędzmi, miliardami euro, dolarów, złotych, funtów itd., jakie mogą być w Polsce stopy procentowe. I ta inflacja, która w Polsce mocno spada, sygnalizuje już teraz rynkom, że należy oczekiwać 2 obniżek stóp procentowych w Polsce i ten wykres, który jest w tle, bardzo dobitnie to pokazuje. Rynek zakłada, że pierwsza obniżka będzie w październiku, a druga będzie w grudniu. Na chwilę obecną, przy tych warunkach, przy tym zasobie informacji, które mamy, w grze są 2 obniżki stóp procentowych w Polsce i jeżeli tendencja inflacyjna będzie w Polsce zachowana, to prawdopodobnie będziemy jeszcze świadkami większych, głębszych obniżek stóp procentowych, ponieważ sytuacja na to nam pozwoli. Jednym z głównych beneficjentów tego, że inflacja w Polsce spada, są oczywiście polskie obligacje, które spadają na rentowności poniżej poziomu 6%. Tendencja jest zachowana. Obserwujemy zachowanie obligacji, które wpisuje się w światowy, globalny trend, czyli inwestorzy wierzą w te dane i że będzie kontynuacja procesów dezinflacyjnych. I oczywiście pamiętamy także, drodzy Państwo, że realna polska stopa procentowa liczona ex ante, a nie ex post, co jest moim zdaniem błędne, jest w Polsce już dodatnia od wielu miesięcy, dlatego też złoty się umacnia. I ta tendencja jest obserwowana nawet coraz bardziej, coraz silniej jest ona reprezentowana na wykresie euro-złotego, ponieważ na fali spadków euro-dolara, który pokonuje nawet poziom 1,07, złoty jakoś nie chce się osłabić i występuje niezwykle relatywna siła polskich aktywów i moim zdaniem inwestorzy zagraniczni cały czas napływają do naszego kraju i dokonują transakcji teraz na rynku obligacji, ponieważ obligacje uwielbiają taką sytuację jak teraz, że mamy spadającą inflację, że mamy spadające perspektywy i oczekiwania inflacyjne i że w perspektywie mamy obniżki stóp procentowych. To jest wyśmienite środowisko do inwestowania na rynku obligacji. A warszawska giełda papierów wartościowych żyje swoim własnym życiem, boi się tego, co się może wydarzyć na całym świecie na indeksach giełdowych i zobaczymy, ponieważ zostały przebite te ostatnie minima, czy ta tendencja spadkowa na indeksach giełdowych będzie kontynuowana dzisiaj podczas sesji, ponieważ jeżeli tak, to można się spodziewać nawrotu mocnej korekty spadkowej i że ta tendencja może sprawić, że nawet poziom 1900 punktów będzie trafiony. Pamiętamy, jakie jest silne powiązanie zachowania euro-dolara z indeksem WIG20, więc ja się też bardzo dziwię, że jesteśmy na tych wysokich poziomach. To moim zdaniem jest też sygnał, że kapitał zagraniczny akumuluje te akcje, które teraz oddaje część inwestorów. Stąd też taka relatywna siła warszawskiego parkietu i polskich aktywów. No i drodzy Państwo, napiszcie tam w komentarzu, co o tym sądzicie, czy podzielacie pogląd, że inflacja w Polsce będzie spadać. Jestem ciekawy Waszej opinii. Przypominam, tam na dole w dziale komentarzy zachęcam do tego, żeby je komentować. I oczywiście także zachęcam, żeby się zapoznać z tym materiałem, który jest podany tam na dole w opisie i w komentarzu o surowcach w czasie kryzysu zadłużenia, ponieważ dzisiaj jest ten dzień, kiedy prawo dotyczące które ma zdławić ten kryzys zadłużenia, będzie stawało się faktem. Zobaczymy, czy tak będzie. O tym, co się może wydarzyć, o tym, czy rentowności rzeczywiście są atrakcyjne do inwestowania w obligacje i co dalej z cenami surowców, które są naprawdę niezwykle istotne. Ale temat inflacyjny to nie jest tylko temat nasz lokalny w Polsce, ponieważ inflację poznaliśmy dzisiaj dla wielu różnych innych krajów. Poznaliśmy dane o inflacji dla Francji za maj. Były one niższe niż zakładały prognozy, czyli jednoznacznie widać, że procesy dezinflacyjne postępują. We Włoszech także inflacja spada, ale dane były troszeczkę słabsze, ale ewidentnie widać utworzenie szczytu. Poznaliśmy także o godzinie 14 dane dotyczące inflacji dla Niemiec. Była ona wyraźnie niższa niż zakładały prognozy, więc procesy dezinflacyjne u naszego głównego partnera handlowego także zachodzą silniej niż zakładały prognozy i to jest także ten czynnik, który zwiększa prawdopodobieństwo, że inflacja w Polsce w kolejnych miesiącach, letnich miesiącach będzie w Polsce się nasilać, czyli będziemy świadkami spadków cen inflacji i widać na wykresie długoterminowym, jak zachowuje się ta inflacja, więc to zjawisko w skali globalnej nie było tylko lokalną specyfiką, ale po prostu jest
czynnikiem związanym z tym, co się działo w całej światowej gospodarce. Widzimy także, jak zachowuje się inflacja dla strefy euro i jak ECB podnosi stopy procentowe, plus widzimy, jak inflacja zachowuje się w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro, że szczyt został już utworzony i teraz procesy dezinflacyjne będą powodowały spadek inflacji na całym świecie. Jaki jest główny powód, drodzy Państwo? Skoro ci członkowie Rady Polityki Pieniężnej i wszyscy inni ekonomiści, którzy mówili, że należy podnosić stopy procentowe mocno w górę, nawet do poziomów dwucyfrowych i wyższych, się mylili, dlaczego tak się stało? Ponieważ oni zakładali, że inflacja ma charakter popytowy, a teraz mamy inflację o charakterze podażowym. To jest pierwszy raz taki przypadek od lat 70. Na tym polega ich błąd. Nie zrozumieli tego i na tym polega ich błąd. Dlaczego? Ponieważ ten wykres i kolejne wykresy, które będą teraz pokazywały, jednoznacznie na to wskazują. Inflacja była importowana, zewnętrzna, wynikała przede wszystkim z zachowania cen węglowodorów, surowców, metali, różnych innych czynników, łamania łańcuchów dostaw i te czynniki, które najbardziej wpływały, to oczywiście teraz energetyka, czynniki związane z surowcami. Widzimy, jak surowce spadają. Według Bloomberga czynniki dezinflacyjne opierają się dokładnie na tym. Widzimy, jak energetyka mocno spada i zachowanie cen surowców spycha coraz mocniej inflację w dół, a najlepszym, jeszcze lepszym dowodem na to jest zachowanie inflacji producenckiej, o czym było wczoraj, powiązanej bardzo wyraźnie z ceną gazu. Cena gazu osiągnęła swoje apogeum na przełomie sierpnia-września poprzedniego roku. Od tego momentu mocno spada, krach na gazie jest obserwowany i momentalnie widzimy przełożenie się tego zjawiska na dynamiczne zjawiska krachowe na inflacji producenckiej. Dla niektórych krajów strefy euro mamy już nawet deflację, nie dezinflację, ale deflację na inflacji producenckiej. I kiedy zobaczymy, jakie jest przełożenie tej inflacji dla krajów strefy euro i później dla Polski w długim terminie, to można śmiało coraz bardziej odważnie twierdzić, że nawet deflacja w Polsce się pojawi wkrótce na inflacji producenckiej. I te wykresy bardzo dobitnie to pokazują. Więc oparcie się na tezie o tym, że inflacja, która teraz była zjawiskiem globalnym, miała charakter zewnętrzny, importowany i była o charakterze podażowym, jest uzasadnione i dlatego też wiecie Państwo, dlaczego dlaczego ta inflacja nie spowodowała, że stopy procentowe poszły tak bardzo w górę, jak wcześniej zakładano. To po prostu zarżnęłoby polską i światową gospodarkę, doprowadziłoby do gigantycznej recesji i biedy w społeczeństwach, a nikt tego po prostu nie chce. Poznaliśmy także dane z rynku pracy dla Niemiec. Były one na plusie, czyli oznaczają spowolnienie gospodarcze. I jakie są teraz tego konsekwencje, drodzy Państwo? Bo mają te dane spore konsekwencje. Wyparowała druga podwyżka stóp procentowej w strefie euro, ale równolegle obserwujmy, co się dzieje dla Stanów Zjednoczonych. Tutaj pojawiła się następna podwyżka stóp procentowych, a wyparowała obniżka stóp procentowych. Jeszcze parę dni, kilkanaście dni temu, miesiąc temu była sytuacja odwrotna. Były w rynku dwie podwyżki stóp procentowych, nawet więcej niż dwie podwyżki dla strefy euro i nawet więcej obniżki dla Stanów Zjednoczonych. I ta zmiana wektorów, to przesunięcie i to zrównanie się, ponieważ mamy już teraz w rynku cały czas jedną podwyżkę dla strefy euro i jedną dla Stanów Zjednoczonych, powoduje, że mamy do czynienia z tendencją do umocnienia amerykańskiego dolara, bo ta perspektywa atrakcyjności europejskiej waluty się zmniejszyła i warto być tego świadomym, że to jest jeden z tych głównych czynników, który powoduje, że teraz mamy takie tendencje na euro-dolarze. To, co się dzieje na inflacji, na perspektywach co do stóp procentowych, plus oczywiście kryzys zadłużenia powoduje wielką zmianę na rynku obligacyjnym, a niemieckie obligacje startują w tym tygodniu niezwykle mocno. Trend jest obserwowany dla całego świata, także na amerykańskich papierach. Znowu mamy sesję z mocnym kupnem papierów. Przypominam, według tego, co się działo w 2011, kiedy był ostatni kryzys zadłużenia, to obligacje były mocno kupowane, złoto było mocno kupowane, indeksy giełdowe były sprzedawane, więc jestem ciekawy, czy ten schemat się po prostu powtórzy i myślę, że inwestorzy też się dobrze nad tym zastanawiają. Kiedy zobaczymy realne stopy procentowe między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, ta różnica między papierami dwuletnimi sprawia, że korelacja między tym spreadem a euro-dolarem jest niezwykle silna i to jest właśnie ten czynnik fundamentalny, który spycha teraz euro-dolara w dół. Zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi.
I także patrzmy, jak bardzo rynek obawia się, że te zmiany, które są teraz w realnych stopach procentowych między 2 a 5, sygnalizują podobne kłopoty, jakie były 15 czy też 10 lat temu. No i pytanie jest, czy te zachowanie indeksów giełdowych z tych lat się powieli. Jeżeli tak by się stało, to czy czasem nie czeka nas jakaś letnia jednak fala spadkowa, korekty na indeksach giełdowych? To jest bardzo ważne pytanie. Euro-dolar spada poniżej poziomu 1,07 i tendencje spadkowe są jednoznacznie obserwowane. No i teraz jest pytanie, co się wydarzy dalej, ponieważ rosnąca atrakcyjność amerykańskiej waluty i spadająca atrakcyjność chińskich aktywów jest jednym z tych głównych powodów, czemu teraz giełda w Chinach jest taka słaba i widzimy rosnące koszty dla chińskich banków na tym następnym wykresie, plus jeżeli amerykański dolar się umacnia, to są kłopoty dla japońskiej waluty i dla chińskiej. Ta korelacja także na następnym wykresie jest bardzo dobrze widoczna. Różnica między dziesiątkami amerykańskimi i chińskimi także sprawia, że rośnie atrakcyjność amerykańskich aktywów i gdyby to rozpatrywać na podstawie geopolityki, to można by wysnuć wniosek, że rośnie naprawdę światowa atrakcyjność amerykańskich aktywów, zwłaszcza dolara i obligacji, a spada chiński. No jest pytanie, czy rzeczywiście taka intuicyjna interpretacja jest prawdziwa. Na rynku walutowym warto obserwować także funta brytyjskiego, ponieważ wygląda na to, że funt przechodzi przez tą oś 7-letniego horyzontu cenowego i ma ochotę się dalej umacniać i zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy na indeksach giełdowych. Wczorajsze cofnięcie dokładnie do ważnych oporów na indeksie Standard & Poor's, czy będzie kontynuowane, jeżeli będziemy świadkami spadków, powrotu poniżej tego poziomu, a dzisiaj kończymy miesiąc na rynkach finansowych, będzie to zła wróżba dla czerwca i dla być może na kolejnych tygodni. Dlatego też bądźmy na to wyczuleni, ponieważ każde zamknięcie poniżej 4200 punktów na indeksie Standard & Poor's będzie złą wiadomością dla indeksów giełdowych. Maj na indeksie Nasdaq jest najlepszy od 2005 roku, to jest ciekawa statystyka i co jest bardzo istotne, myślę, że warto sobie zapamiętać ten wykres, który teraz jest w tle. Duzi inwestorzy mają największą krótką pozycję od 2007 roku na indeksie Standard & Poor's. Z tego wykresu to jednoznacznie wynika. I pytanie jest, czy to są pozycje spekulacyjne, czyli zakładające, że zarobi się na spadkach, czy też zabezpieczenie na wypadek tego, że gdyby nasza inwestycja natknęła się na jakąś korektę. To jest niezwykle interesujące, ponieważ gdyby się okazało, że faktycznie te obstawienie tendencji spadkowej teraz będzie równoznaczne z tymi konsekwencjami, które były w 2007, to można oczekiwać czegoś naprawdę mocnego. Dlatego bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy. Okres dużej zmienności myślę, że przed nami i zobaczymy, czy rynek będzie dzisiaj czekał spokojnie na piątkowe dane z rynku pracy. DAX także sobie nie radzi na poziomie 16 000 punktów, więc tendencja spadkowa powinna narastać. I zobaczmy, jak rynki emerging markets teraz zachowują się gorzej od rynków developed, czyli tych rozwiniętych, a ta słabość w ostatnich miesiącach jest przede wszystkim związana z zachowaniem chińskich akcji i to one tak dołują rynki emerging markets, a widzimy, że spadek chińskich akcji jest powiązany z osłabieniem chińskiej waluty, czyli te przepływy międzynarodowe kapitału są tutaj tym czynnikiem, który dławi wzrost i sprawia, że indeksy giełdowe w Chinach spadają, plus oczywiście to, że nie ma jakiegoś mocnego, spektakularnego ożywienia gospodarczego w Chinach, jak moglibyśmy wcześniej oczekiwać i te dane PMI bardzo ładnie to pokazują. Tendencja, która jest widoczna na złocie, może być wkrótce także związana z bardzo dużą zmiennością, ponieważ teoretycznie umocnienie amerykańskiego dolara i spadki rentowności to jest czynnik, który może dać nam tutaj spadki ceny złota, natomiast kryzys zadłużenia i to, co się działo 10 lat temu, sygnalizowało, że złoto ma potencjał do wzrostów o 20% i nawet więcej, więc zobaczymy, która tendencja będzie silniejsza, natomiast na chwilę obecną złoto jest na poziomach, które mogą dać nam tendencję wzrostową i w tym wypadku analiza techniczna moim zdaniem bardzo ładnie nam pokazuje, która strona ma przewagę. Nie udaje się rosnąć cenie miedzi, więc moim zdaniem to jest sygnał, że przewagę ma podaż i tendencja na risk off na rynkach, zwłaszcza giełdowych i dodatkowo ropa naftowa także spada, a to jest sygnał, że światowa gospodarka ma coraz mniejszy popyt.
nastawia się na recesję, kłopoty gospodarcze i pytanie jest, czy te zachowanie cen surowców, zwłaszcza węglowodorów, będzie nam wyprzedzająco sygnalizowało, że czekają nas spadki indeksów giełdowych. Jestem ciekawy, czy też równolegle pojawi się jakiś trzymacz, jakiś popyt, który za każdym razem, kiedy cena spadała w okolice $70 albo była już poniżej, nagle doprowadziła do dynamicznego powrotu na poziom $70, więc też jestem ciekawy, czy jakiś taki impuls wkrótce się pojawi. Radzę obserwować ropę naftową, gdzie jest znowu szansa na bardzo dużą zmienność i na koniec Bitcoin, który załamał te optymistyczne sygnały z ostatnich dni i w takiej sytuacji zachowuje się tak, jakby miał ochotę znowu ruszyć ku wsparciom, zaatakować $26,000, gdzie mamy średnią 200-sesyjną i te wszystkie inne wsparcia, które widać na wykresie. Dlatego też sygnały płynące z kryptowaluty sprzyjają tendencji spadkowej na indeksach giełdowych i wyprzedaży ryzyka. Jestem ciekawy, czy analiza międzyrynkowa będzie w tym wypadku słuszna i dobrze przewiduje raczej negatywne scenariusze na indeksach giełdowych w krótkim terminie. Jestem naprawdę ciekawy odpowiedzi na to pytanie. I w tym momencie i miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o surowcach w czasie kryzysu zadłużenia USA. Co się może wydarzyć, jakie będą konsekwencje porozumienia w sprawie limitu długu, co dalej na surowcach oraz czy te rentowności, które są teraz na niezwykle atrakcyjnych poziomach, są okazją inwestycyjną. Warto się z tymi materiałami zaznajomić, one są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam! Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.